Dzisiaj samochód, który zupełnie przypadkowo przypomina wyglądem pewnego miejskiego, niedrogiego crossovera, choć jest od niego jakieś 7, 8, a czasami nawet 10 razy droższy. Przed Państwem Maserati Grecale. Co, spodziewaliście się brzmienia V6 albo nawet V8, pewnie spodziewaliście się strzałów z wydechu, że to będzie grzmiało jak Zeus gromowładny. No nie, niestety, bo to Grecale akurat nasze ma skromny, 2-litrowy silniczek, 4-cylindrowy, ale generuje 300 koni, co jest całkiem przyzwoite w samochodzie tej klasy. To drugi po Levante SUV Maserati i Maserati mówi wprost, że tym autem chce stworzyć konkurencję dla Porsche Macana. I Macan w podstawowej wersji również ma 2-litrowy silnik benzynowy, tylko trochę słabszy, bo tam mamy 265 koni mechanicznych. Gdybyśmy postawili go obok Porsche Macana, to się okaże, że mamy auto o 12 cm dłuższe, które ma o 10 cm większy rozstaw osi. Do tego jest 5 cm szersze i 2 cm wyższe, w związku z czym obiecuje więcej miejsca w stosunku do Porsche, które jest w środku dosyć ciasne. Możecie sobie GTS-a, Macana GTS-a obejrzeć, klikając tutaj w ten link. Platforma nie jest tutaj nowością. Nie zbudowano tego auta od podstaw. Rozwinięto platformę Giorgio, tę samą, na której jest zbudowana na przykład Alfa Romeo Stelvio. Tyle, że tutaj ta Giorgio nosi przydomek Evo. A to dlatego, że przygotowano ją również pod motory zelektryfikowane, również pluginy, a tutaj w tej wersji mamy tak zwaną miękką hybrydę. Jeżeli chodzi o wygląd, to wiele osób, jak zobaczyła pierwsze zdjęcia tego samochodu i nawet jak patrzycie na niego z przodu na żywo, to kurde, Ford Puma. Maserati skopiowało Forda Pumę. Ale nie do końca tak jest, ponieważ najpierw było Maserati, tyle że nie ujawniono nawet jego zdjęć, ponieważ przyszedł czas COVID-u i o 2 lata przesunięto jego premierę. A Ford wtedy co zrobił? Powiedział, że COVID i zrobił premierę Pumy przed Maserati. Więc to nie jest tak, że Maserati jest podobne do Pumy, to Puma jest podobna do Maserati, tylko Maserati, jak to Włosi, troszkę się spóźniło. Natomiast bez dwóch zdań mamy tutaj mnóstwo elementów, które przywodzą na myśl inne samochody Maserati. Ten typowy taki grill jak płaszcza rekina z pionowym użebrowaniem, z dużym znaczkiem Maserati, czyli z tym trójzębem, który jest powtórzony tutaj w logo. Mamy tutaj rekinie skrzela potrójne, które też charakteryzują wszystkie Maserati, a tutaj nad nim też, tak jak w innych Maserati, jest oznaczenie wersji. W naszym przypadku to GT. I w naszym przypadku oznacza to tego wspomnianego 2-litrowego benzyniaka. I ten benzyniak generuje 300 koni mechanicznych i 450 newtonometrów. Proszę bardzo, i wygląda w ten sposób. Widać, że ten silnik jest głęboko tam przesunięty do tyłu, dzięki czemu mamy trochę lepszy rozkład mas. Zobaczcie, on jest tak naprawdę praktycznie za przednią osią. Tutaj przebiega oś mniej więcej tak jak ta belka wzmacniająca, a silnik jest popchnięty tam do tyłu, co ma gwarantować lepsze rozłożenie mas w całym samochodzie. Klameczki zlicowano z nadwoziem i tylko wkładacie tam rękę i musicie nacisnąć przycisk, co nie jest do końca wygodne, albo przynajmniej nie działa tak sprawnie, jakbyście tego oczekiwali. Klamkę ciągnięcie od razu jest otwarte, tu zobaczcie. Uwaga, 3 naciskam i taka dosłownie króciutka zwłoka, ale czasami może być irytująca, się pojawia. Natomiast działa sprawnie. Co ciekawe, pomimo że samochód jest o te 12 cm dłuższy i 5 cm szerszy niż Porsche Macan, to jest jedynie o 25 kg od niego cięższy, a to efekt tego, że w niektórych elementach konstrukcyjnych zastosowano włókno węglowe. Znacznie większy niż Macan ma natomiast bagażnik i to widać już na pierwszy rzut oka. Pojemność w tym wypadku to 535 litrów, czyli naprawdę tam o jakieś 70-80 więcej niż w Macanie. Z praktycznych rzeczy, no to mamy tutaj oczywiście uchwyty do mocowania, na przykład siatki. Siatka zapewne jest tutaj, w takim pokrowcu z logo Maserati, żeby się Wam nie pomyliło. Nie, tu siatki chyba nie ma, tu są jakieś bzdetki takie. Tu jest siatka? Chociaż nie, tu apteczka będzie, tak. Czyli siatki nie ma, ale są rękawiczki, żebyście... O, jakie fajne rękawiczki. Chłodno mi, to sobie teraz... No dobra. Co mamy tu pod spodem? Pod spodem mamy akumulator, ale to ten zwykły,
12V, który zasila urządzenia pokładowe. Mamy przyjemną, taką ładnie wykończoną wyściółkę na trójkąt, śrubokręt, oczko do holowania, zestaw naprawczy. Fajne jest to, że tutaj nic nie lata. Niestety nie ma na to miejsca tutaj. Nigdzie nie zamkniecie, nie otworzycie. Tam jest pewnie bateria 48V, w związku z czym nie ma pod podłogą tutaj więcej miejsca. To co mamy, to fajne, że jednym pociągnięciem składamy sobie oparcia foteli. Fajnie, że są dzielone 40, 20, 40, bo wtedy jak to sobie złożycie, no to możecie przewieźć jakieś dłuższe przedmioty, choćby grabie, na przykład ogrodowe. Gniazdko zapalniczki jest 12V, tutaj jakiś haczyk, tutaj jakaś lampeczka, roletka działa. Oj, tak przyjemnie działa. I nawet jak jest w ten sposób złożona, to przez to, że samochód ma mocno opadający tył, to macie tutaj bardzo dobry dostęp do bagażnika i do włożenia bagaży. Zobaczcie, jest tak wysoka, że wchodzi Wam w ten sposób walizka, bez problemu. Ale jeżeli wejdzie tak, to jeszcze tu jest sporo miejsca, no ale ustawmy ją w takim razie, może w ten sposób. Weszła do końca? Weszła do końca. Druga. I teraz pytanie, czy nam się to zamknie. Jak piszczy po włosku. Nie, tak nam to nie wejdzie. Zrobimy to tak. Już nie będzie najmniejszego problemu. I zobaczcie. Mamy zapakowane dwie walizy, duże walizy i jeszcze ile tu mamy miejsca i jeszcze ile z boku tutaj mamy miejsca. I teraz pytanie. Czy mając tyle miejsca w bagażniku, wygospodarować się udało również więcej miejsca na tylnej kanapie? Tradycyjnie najpierw tu ustawiamy, maksymalnie jest opuszczone. Miejsce jest. Bardzo pionowo jest tutaj to oparcie na nogi zrobione, ale to dobrze, bo można się porządnie zaprzeć. Dobra, wygodnie mi. Pytanie, jak jest z tyłu? Miejsca nieporównywalnie więcej niż w Maccanie. Nogi spokojnie wkładam pod fotel, mam mnóstwo miejsca na nogi. Pomimo szklanego dachu, który zawsze nieco obniża sufit i ogranicza miejsce nad głową, i tak mam go tutaj znośną ilość, choć rzeczywiście w ten rant tutaj uderzam. Niemniej, gdybyśmy nie mieli szklanego dachu, to daję sobie nomen omen głowę uciąć, że byłoby tutaj naprawdę ultra komfortowo. Trzeciej strefy klimatyzacji w naszej wersji nie ma, są tylko nawiewy, które można otworzyć, zamknąć. Dwa gniazda USB, jedno USB-C, drugie USB standardowe. Podłokietnik jest, dwa cup holdery otwarte, niestety. Ja lubię takie zamykane, wyglądają estetycznie i szczególnie w takim samochodzie za takie pieniądze. To niby fajne, żeby włożyć sobie gazetkę, ale wkładacie sobie gazetkę i ona się gnie. Tak to wygląda. Dziwna ta skóra. Taka dosyć twardawa, ale Alfa Romeo, Maserati nas do tego przyzwyczaiło przecież, że my mamy taką twardszą tą skórę, ale może przynajmniej będzie się mniej zużywała. Jest pakiet takiej skóry premium ponoć, która jest chyba za 4 albo 5 tysięcy euro dostępna. Fajnie natomiast, że to wykończono takim bardziej miękkim materiałem. No i jeżeli chodzi o wykonanie na przykład boczków, no to też nie ma tutaj absolutnie się czego czepiać. To jest akurat drewienko. Jest 5 różnych konfiguracji takich właśnie oklein i wykończenia wnętrza, 7 różnych kolorów tapicerek. Jeżeli chodzi o nadwozie, to macie do wyboru aż 20 kolorów, więc możliwości tutaj spersonalizowania takiego własnego Grecale jest naprawdę dużo. Bardzo fajny, ładny, zobaczcie jaki estetyczny przycisk. Nie ma tutaj standardowej klamki i to jest ciekawe, ponieważ w większości samochodów, które mają już te elektryczne klamki, no to postawiono na to, żeby też gdzieś było jakieś cięgienko otwierające awaryjnie drzwi. Tutaj niczego takiego nie znalazłem. Przepraszam, w przednich drzwiach jest tutaj takie cięgno, które gdyby to nawaliło, bo przecież to włoski samochód, no to macie jeszcze możliwość otworzenia tego ręcznie. Jeszcze wracając na chwilę do tych możliwości personalizacji, to wyobraźcie sobie, że zacisk może mieć aż 5 różnych kolorów. Żółty, czerwony, szary, czarny, sino-papurzaty, jaki sobie życzycie.
Bardzo podobają mi się takie akcenty, jak to, że nawet felga nawiązuje do tego trójzębu i wszystkie felgi, które są do wyboru, mają właśnie w kształt już wpisany taki trójząb. Tutaj mamy 20, w standardzie jest 19, dostępne są też 21-calowe. Co, pieszczoszku? No co, to kochasz panciop? Najlepszy sweter poświęcam, żeby to pięknie wyglądało w obrazku. O! I teraz wygląda naprawdę bardzo ładnie i estetycznie to wszystko. I ta część to jest największe zaskoczenie w Maserati, ponieważ pojawiło się raz, dwa, trzy, cztery. Pojawiły się cztery ekłany ciekłokrystaliczne. I zobaczcie na to wykończenie. Tutaj ta skóreczka z tymi przeszyciami, tutaj to przeszycie. To wszystko naprawdę tutaj robi robotę i te takie detaliki, o, takie jak na przykład to pokrętło, które się nie obraca, ale wygląda jakby to było w jakimś ekskluzywnym zegarku. Uwaga, odpalamy. A odpala się to tak, słuchajcie, że jak wsiadacie do samochodu, to na Boga szukacie, gdzie tutaj jest przycisk start, stop jakiś. Nigdzie tutaj nie ma, tutaj nie ma. Tu macie jakieś dwa pokrętła, jak w Mercedesach AMG z tą kierownicą trochę lepszą. Ale jak otworzycie drzwi i zatrzaśniecie, no to wtedy rozświetlają się tutaj i tu widzicie start, engine and stop. Cyk, odpalone i zobaczcie, jak to się teraz prezentuje. Naprawdę bardzo fajnie to wszystko działa, szybciutko. Bardzo intuicyjnie, ładnie jest opisane. To jest pierwszy plus. Drugi, zobaczcie, tu macie panel klimatyzacji i spójrzcie, jak fajnie ten klik. Słyszycie? Tak jakbyście tutaj taki przyjemny feedback mieli i ten dźwięk rozlega się gdzieś tutaj z jakiegoś głośniczka. Dodatkowo tutaj macie z boku funkcje dodatkowe, czyli na przykład tutaj sterujecie światłami, albo auto, albo mijania, albo postojowe. To sobie zamykacie, wchodzicie sobie w zegarek. I zegarek, spójrzcie, co będzie się działo. Możecie mieć sportowy, możecie mieć design, zarąbiście wygląda. I oprócz tego jeszcze tutaj możecie wyświetlać trochę inne rzeczy niż zegarek, jak na przykład wjeżdżacie w teren, no to pokazuje Wam, gdzie jest północ. Tutaj pokazywał Wam będzie przeciążenia, albo będzie Wam pokazywał, kiedy hamujecie, a kiedy dodajecie gazu. Siedzenia dodatkowo tutaj też możecie sobie pamięć wprowadzić. Nie ma tutaj żadnego klasycznego przycisku do pamięci. Steruje się natomiast elektryką foteli tutaj z boku. I światła otoczenia, czyli to kameralne oświetlenie też możecie się sobie zmieniać. Włączać, wyłączać, regulować jasność na przykład. O, proszę bardzo, w tym miejscu. Tutaj steruje się zmianą biegów, nie ma tu żadnego pokrętła, nie ma tutaj żadnej dźwigni. Tu macie schoweczek z dwoma gniazdami USB-C i zwykłym USB. Dodatkowo fajne jest to, że jak wepniecie ten kabel tutaj w to gniazdo, to możecie śmiało sobie to zamknąć, a kabel pozostaje tutaj luźny. Natomiast ładowarka jest indukcyjna, więc na dobrą sprawę nie musicie nawet używać kabelka, tylko tam spoczywa sobie telefon. Apple CarPlay, jak widać, jest już bezprzewodowy. Kierownica, zobaczcie, ile ma przycisków i to akurat jest taki drobny zgrzyt, jeżeli chodzi o jakość, bo te przyciski po prostu takie świecące wyglądają tutaj dosyć tak tandetnie, tak bym to ujął dyplomatycznie. Natomiast są też bardzo intuicyjnie. Zobaczcie, tym jednym przyciskiem tutaj zmieniacie sobie to, co wyświetla się tutaj. Super! OK. Tutaj tym zmieniacie sobie jeszcze na przykład cluster layout, czyli to, jak mają wyglądać te wskaźniki. O, na przykład tak mogą wyglądać. Albo mogą sobie wyglądać evolved, cokolwiek to znaczy, proszę bardzo, w ten sposób. Albo może być jeszcze, wygląd classic. I ja sobie zostawiam ten classic. Druga część przycisków na kierownicy to jest ta tutaj. One wszystkie odpowiadają za obsługę tempomatu, oczywiście aktywnego. Tutaj nam się to nie kręci. Kręci nam się to tutaj i tym się zmienia tryby jazdy. Są tylko trzy. Komfort, GT i tryb sport. Zewsząd dźwięki. Tyle, ile dźwięków ten samochód wydaje, to jest coś niesamowitego. Jak tak nim ruszacie, to jakbyście tam diesla mieli. Przy tych niższych obrotach i przy niskich prędkościach, tam od 0 do 20-30 na godzinę. Jakby tam...
pracował diesel, a nie benzyna. Autentycznie, to jest niesamowite uczucie. I dopóki nie zaczniecie jechać szybciej, czyli gdzieś tam szumy powietrza nie zaczną go zakłócać, to myślicie, że jeździcie dieslem. Naprawdę. No trochę ten dźwięk nie przystoi. Nie tylko na czterocylindrowego benzyniaka, ale przede wszystkim na Maserati. Ale takie są odczucia. Na początku myślałem, że to jakiś syntezator i trzeba coś tu wyłączyć, ale niczego takiego nie znalazłem. Jak zmienicie go w tryb sportowy, to jest tak, jakbyście jechali dieslem, tylko wersją 170 koni, a nie 150. Autentycznie, to jest naprawdę wow. Drugie niesamowite wrażenie jest takie, że zawieszeniowo jest doskonale zestrojony ten samochód. Nie ma tutaj pneumatyki. Pneumatyka jest w opcji w droższych wersjach, w tej najtańszej nie występuje, ale to, jak to auto komfortowo wybiera nierówności, a jednocześnie jak pozostaje jędrne i takie sprawia uczucie nadal sportowo zestrojonego, to jest coś niesamowitego, jaki kompromis tutaj osiągnięto. Tym przyciskiem tu możecie je utwardzić, bo jest akurat aktywne i to utwardzenie się też jest czuć, natomiast już w trybie komfortowym on jest wystarczający do codziennej jazdy. Bardzo ładnie wybiera nierówności z jednej strony, z drugiej strony to zawieszenie pozostaje takie jędrne, tak jak mówię. Super kompromis. I trzecią niesamowitą rzeczą jest to, że jak wsiadacie i naciskacie gaz, to ten samochód niebywale szybko zaczyna się rozpędzać. Nawet jak delikatnie go naciskacie, to w ogóle nie macie wrażenia, jakbyście jechali mild hybrydem. Wiecie, jak to jest w mild hybrydach. Kładziecie nogę na pedale gazu i tam pojawia się na początku ta taka ospałość, zanim ten bieg wskoczy, czy zanim sobie zredukuje ten bieg, no to chwila mija. Tutaj nie ma w ogóle takiego wrażenia. A to efekt tego, że oprócz klasycznej turbosprężarki zainstalowano tutaj elektryczną sprężarkę, którą zasila ta 48V instalacja elektryczna. Ta sprężarka pompuje powietrze do turbosprężarki, zanim jeszcze pojawią się w niej spaliny. Czyli napędzana jest nie tyle spalinami, co jest napędzana powietrzem też generowanym przez sprężarkę. Dzięki temu reakcje na ten gaz tutaj są naprawdę natychmiastowe. Nie ma tutaj trybu Eco i co ciekawe, ta instalacja 48V wcale nie powoduje tego, że silnik się wyłącza, jak zdejmiecie nogę z gazu. Powiem więcej, ta instalacja nawet nie powoduje, że samochód wchodzi w tryb żeglowania. On cały czas ma wpięty bieg, w związku z czym nie pojawia się tutaj nigdy taka sytuacja jak na przykład w grupie Waga z silnikami MHEV, gdzie zdejmujecie nogę z pedału gazu, wyłącza się silnik, auto wchodzi w tryb żeglowania, ale jak położycie nogę na pedale gazu, no to najpierw się włącza silnik, potem włącza się bieg i jesteście 2-3 sekundy stratni. Tutaj w tym układzie mild hybrid w ogóle coś takiego nie występuje. Skrzynia działa bardzo sprawnie, ponieważ jest to ten 8-stopniowy ZF, bardzo przyjemnie zmienia biegi i wyższość tego auta nad Porsche Macanem też jest taka, że tam mamy 7 biegów, a tutaj mamy o 1 bieg więcej. Jeżeli chodzi o osiągi, które zaraz sprawdzimy, no to te 300 koni i ta nieznacznie, bo tylko 25 kg wyższa masa niż w przypadku Porsche Macana 2.0 daje przyspieszenie do setki 5,6, podczas gdy Prosiak robi to w 6,4. Prędkość maksymalna też wyższa niż w Macanie, ponieważ tutaj mamy 240 na godzinę, a tam 236. Tego ostatniego nie sprawdzimy, ale zdecydowanie sprawdzimy przyspieszenie. Oczywiście, jak na SUV-a przystało, ma napęd na 4 koła i jak teraz tutaj sobie spojrzycie, no to widzicie, że napędzają go w tym momencie głównie koła tylne, natomiast jak zacznę dodawać więcej gazu, to zobaczcie, jak późno dopiero ten napęd pojawia się tutaj na przodzie, bo zdecydowanie starano się tutaj zachować tę charakterystykę samochodu tylno-napędowego, jak na sportową markę przystało. Bardzo przyjemny ma układ kierowniczy. Jazda po zakrętach to naprawdę czysta przyjemność w przypadku tego samochodu, bo reaguje momentalnie na ruchy kierownicą. Zobaczcie, jakie one w tym momencie są małe, a już jak odczuwalnie i widocznie samochód zaczyna na to reagować. Średnie spalanie z takiej jazdy bocznymi drogami, no to widzicie, 7,5 litra, przy czym nie przekroczyliśmy 70 na godzinę, nie było żadnych hamowań, żadnych gwałtownych przyspieszeń. Całkiem rozsądnie 7,5 litra, jak na 300 koni i sporego SUV-a. To teraz zobaczymy, czy całkiem przyzwoite będzie przyspieszenie, czyli takie, jak podaje nam producent, 5,6 do sety. Mamy Dragiego naszego ustawionego, proszę, szuka tutaj satelitów teraz.
Na razie jeszcze nie znalazł żadnego. Jest, ready. No to uwaga. O, ładnie się odpycha. No nawet galancie, powiem Wam. I teraz, jak ten silnik wchodzi na te takie wyższe obroty, gdzie tam dochodzi do tych 4, 5, 5,5, 6 tysięcy, to brzmi naprawdę fajnie. Już zupełnie inaczej niż w tym ustawieniu komfortowym przy niskich obrotach i niskich prędkościach. A efekt ostateczny jest taki, że zrobiliśmy wsetę w 5,7 sekundy, czyli tylko 1/100 gorzej niż podaje producent. To jeszcze raz. Oj, nie, manualnie to ja nie umiem zmieniać. I uwaga. 3000 obrotów, pyk, do 6000 się wkręca i już. No i z biegiem czasu nam się nieco pogarszają te osiągi, ale i tak jest bardzo dobrze. 5,8 sekundy. Więc jest naprawdę dobrze. Te odstępstwa od danych fabrycznych są tutaj minimalne. 1/10 sekundy, jeszcze biorąc pod uwagę to, że jesteśmy tutaj we dwóch we wnętrzu, biorąc pod uwagę fakt, że auto jest zatankowane do pełna, no to można przyjąć, że w optymalnych warunkach zrobi te 5,6 bez najmniejszego problemu. To teraz jeszcze posłuchajcie tego. O! Słyszycie, jak ładnie to w wydechu? Pum, pum! Zajebiście to brzmi. O, proszę, a ten kurna wymierzył, że 5,5 sekundy, a najlepszy to 5,4. To a propos telemetrii we włoskim samochodzie. Działa po swojemu. Teraz dopiero to zauważyłem. Czyli 0-100 jednak w 5,4 według samego Maserati, według naszego urządzenia pomiarowego. Tutaj czerpię dane z GLONASSa i z GPS-u. Było to bardziej 5,7. Zobaczcie, jaka jest nieprawdopodobna przyczepność w tym samochodzie. I naprawdę, jeżeli chodzi o grip, no to jest tutaj więcej niż wow, żadnej podsterowności, żadnej. Czujecie wręcz, jakby ten tył wypychał go z zakrętu, jakby chciał go zacieśnić. No, prowadzenie tego auta, jego grip, to jak skręca, to jest naprawdę bardzo, bardzo wysoki poziom. Poziom Porsche Macana. O, słyszycie znowu dźwięki. Bo się uwielbiają dźwięki. Auto jest jak filharmonia. Jest dobrze, naprawdę dobrze wyciszone. Już od 130-140 nie słychać tego diesla tam z przodu, tylko słychać jest bardziej powietrze opływające słupki i nadwozie. Natomiast, co jest ciekawe, im szybciej jedziecie, tym subiektywne odczuwanie ciszy jest większe. Przy 120-130 jeszcze wydaje Wam się, że jest tak sobie. Ale jak już wchodzicie w te wyższe zakresy, takie bardziej niemieckie, no to wtedy zaczynacie doceniać tę ciszę. To jest takie dziwne i specyficzne, bo przy tych 120 wcale nie wydaje Wam się cichy, a już przy 160 czy 170 wydaje Wam się bardzo cichy. Ceny. No więc bazowa wersja Maserati Grecale GT z silnikiem dwulitrowym, 4-cylindrowym o mocy 300 koni mechanicznych, mającym 455 Nm, 450, przyspieszającym do setki w 5,6 sekundy, osiągającym maksymalnie 240 km na godzinę, mającym 535 litrów bagażnika. Tak, przeciągam celowo, słuchajcie, bo to jest jakaś abstrakcja, 80 000 euro. 80 000 euro, czyli jakieś 380 000 złotych, 120 000 złotych więcej niż trzeba zapłacić za Porsche Macana. Do tego, jak sobie zaczniecie tam jakieś dodatki dorzucać, szklany daszek, ładniejszy lakier, większą felgę, pobawicie się troszkę w konfiguratorze, no to okaże się, że taka cena takiego Maserati Grecale naszego, niebieskiego, z żółtymi zaciskami, z 20-calową felgą, z 235-litrowym bagażnikiem przyspieszającym do setki w 5,6 sekundy. No to jest 97 000 euro.
470 000 złotych, prawie pół bańki za auto, które owszem ma widły na masce i na kierownicy, ale do cholery nie ma nawet 6 cylindrów, tylko ma 4 cylindry. Ja rozumiem, że mówimy o marce już nie premium, ale wręcz marce luksusowej, ale to jest pół bańki za 4 cylindry. Jeszcze, żeby było ciekawiej, to na stronie internetowej w konfiguratorze nie znajdziecie ceny żadnego dodatku do tego samochodu. Pytamy w salonie, ale dlaczego? No, bo my chcemy, żeby klienci do nas przyszli, bo w konfiguratorze mogą narobić sobie trochę błędów i jak narobią sobie tych błędów, to potem są źli, że cena wyszła za wysoka. No przepraszam bardzo, 97 000 euro. Tutaj mam cały cennik, o, w tym miejscu. Więc to nie jest tak. Maserati tak naprawdę nie publikuje tych cen, bo wie, że jakby klient sobie wszedł w XXI wieku w konfigurator i wszystko zobaczył w domu, ile to kosztuje, to by powiedział: what? Chyba was bało i w życiu by nawet się nie zainteresował tym samochodem. A tak, jak pójdzie do salonu, obejrzy auto, zacznie je konfigurować, to jest większa szansa, że handlowcy najzwyczajniej w świecie go w tym salonie zatrzymają. Ta szansa jest 3% może, ale jest. Zużycie paliwa 10 litrów i tak będzie przy tych 120-130, to jest 10 litrów. Akceptowalnie na zbiorniku paliwa przejedziecie jakieś 600-700 kilometrów. Natomiast średnia z takiej normalnej jazdy, tu trochę miasta, tu trochę trasy, tutaj wiejskimi drogami, to będzie to właśnie takie 10 do 12 litrów, zależy jak będziecie obchodzili się z pedałem gazu. Reasumując, mamy tutaj naprawdę bardzo dobrego SUV-a. Ma mnóstwo miejsca na tylnej kanapie, ma mnóstwo miejsca w bagażniku, jest praktyczny, bardzo mi się podoba to, jak jest cichy przy większych prędkościach, jak jest komfortowy, ma rewelacyjne zawieszenie, doskonały układ kierowniczy, angażuje kierowcę, ale w taki pewny sposób, to znaczy chce się nim jechać, a jednocześnie czujecie, że prowadzicie auto o sportowym charakterze, jeżeli chodzi właśnie o prowadzenie. Bardzo mi się podoba praktyczność tych multimediów, mimo że wszystko skupiono już w ekranach i nie ma tu w ogóle fizycznych przycisków, bo przecież nawet zewnętrzne światła, macie tutaj i nimi sterujecie, to jest to po prostu praktyczne, bo nie odwraca Waszej uwagi od tego, co dzieje się na drodze zbytnio. Wszystko jest tutaj naprawdę fajne. Nawet ten zegareczek, te detale, to wykonanie, wszystko to naprawdę sprawia, że to jest bardzo, bardzo dobry SUV. Niestety nie jest to w ogóle fajne Maserati. Maserati przyzwyczaiły nas do tego, że są może pozbawione rozsądku, ale są przepiękne, są jakieś, budzą emocje. To auto z zewnątrz jest nijakie. Prędzej zwrócicie uwagę na Porsche Macana, który jedzie obok, bo jest rozpoznawalne, niż to auto. Niczym ten samochód nie przykuwa uwagi z zewnątrz. Niczym. I to jest strasznie smutne, bo nie po to kupuje się Maserati, żeby pozostawać anonimowym. Nie po to się kupuje Maserati, żeby mieć dużo miejsca na tylnej kanapie, dużo miejsca w bagażniku i praktyczne wnętrze. Maserati kupuje się emocjami, a w tym samochodzie niestety tych emocji nie ma. Podkreślam, to jest bardzo dobry SUV, ale nie zasługuje na znaczek Maserati ani na taką cenę, jaką trzeba za niego zapłacić. Wierzę natomiast w to, że w przypadku wersji Trofeo jest zupełnie inaczej.